Witam serdecznie. Wiele razy słyszałem opinie, czytałem też w internecie, że prawie wszystkie modele Audi są podobne do siebie, że nie brakuje im jakości, prędkości, nowoczesności, ale brakuje im tego czegoś, tego indywidualnego charakteru, który by wyraźnie odróżniał wszystkie modele od siebie. Prawie wszystkie modele Audi, dlatego że są wyjątki. Jeden z takich wyjątków stoi obok mnie i jest to trzecia już generacja Audi TT. Tu charakteru nie brakuje. Zapraszam na test. Zanim zaczniemy, krótki wstęp organizacyjny. Audi TT mieliśmy dostać już prawie tydzień temu, ale kiedy przyjechaliśmy do Warszawy po odbiór samochodu, okazało się, że jest on na letnich oponach. Wtedy w Krakowie było biało, więc o wyjechaniu do Krakowa na letnich nie było mowy. Zamiast tego w zastępstwie dostaliśmy inny samochód, który też zresztą już prezentowaliśmy na naszym kanale, a Audi TT w końcu dojechało. Z tym, że chyba te zimówki do Audi TT wciąż nie dotarły, dlatego że my dostaliśmy to auto na 17-calowych felgach, które nie wyglądają wcale jakby były do tego auta zaprojektowane. To jest chyba raczej od, nie wiem, jakiejś A4 w TDI-ku. W każdym razie wybaczcie troszkę ten brak w wyglądzie tego samochodu, bo właśnie o wyglądzie mam zamiar mówić, bo z wyglądu naprawdę temu autu nic nie brakuje. Poza w tym przypadku tymi kołami. W Audi mówi się, że poprzednie dwie generacje Audi TT były narysowane pionowo, natomiast trójka jest narysowana poziomo. Zatem kryją się prawdopodobnie takie charakterystyczne cechy nadwozia, takie rysy załamania czy przetłoczenie, które sprawiają, że ta generacja, w odróżnieniu od poprzednich, które były takie bardziej obłe i wyglądały na wyższe, wygląda na niższą, bardziej muskularną i bardziej sportową. Tak jak Audi R18 Le Mans. Z przodu w pierwszej kolejności rzucają się w oczy nowe światła do jazdy dziennej. Mają takie charakterystyczne pionowe kreski nawiązujące do R18 z Le Mans. Światła mogą być opcjonalnie w technologii Full LED. Grill jest bardzo ostro nakreślony, zmieniony kompletnie. Zwróćcie uwagę na inną maskę i logo Audi, które powędrowało z grilla na maskę, tak jak w starszym bracie Audi R8. Nie można też powiedzieć, że ktokolwiek oszczędzał na projekcie zderzaka. I jeszcze jeden detal, bardzo muskularne nadkola. Z tyłu znajdziemy spoiler, który wysuwa się automatycznie przy prędkości 120 na godzinę, chyba że naciśniemy odpowiedni przycisk w środku. Wtedy wysunie się nawet na postoju. Zwróćcie uwagę na kształt świateł i na rysunek tych świateł, które odpowiadają temu, co widzimy z przodu. I jeszcze jeden detal, popatrzcie na rury wydechowe, są dwie i są bliżej osi pojazdu. I jeszcze coś. Zwróćcie uwagę na dodatkowe światło stop i sposób działania LEDowych kierunkowskazów. Otwieramy maskę, a tam ciekawostka, popatrzcie, jest tu miejsce dla dzikiego zwierzaka, tu widać sierść, widać, że ktoś tutaj się wygrzewał w nocy, ale zwróćcie uwagę, że Audi albo nie jest tak smaczne, bo jak widać mata nie jest wyżarta, albo też ma smaczniejsze kawałki, a mianowicie tutaj widzimy taki kabel, którego izolacja już została wyżarta. Mam nadzieję, że równie dobrze nie smakują przewody hamulcowe. W tej chwili w ofercie jeszcze nie ma wersji TTS, a więc do wyboru mamy tylko dwa silniki. Albo silnik diesla 2.0 TDI Ultra, który daje 184 konie mechaniczne. Nie wiem, czy nazwa Ultra oznacza, że Audi przerobiło ten silnik, czy to jest dokładnie to samo, co znajdziemy w Volkswagenie Golfie GTD, czy też w Skodzie Octavii RS z silnikiem diesla. W każdym razie drugi silnik to jest 2.0 TFSI, który daje 230 koni mechanicznych przy 4500 obrotów na minutę i moment obrotowy 300
370 Nm od 1600 do 4300 obrotów na minutę. Prędkość maksymalna 250 km na godzinę, zapewne ograniczone elektronicznie, a jeśli chodzi o przyspieszenie do setki, to czekamy w naszej wersji, czyli z Quattro i ze skrzynią S-Tronic, zaledwie 5,3 sekundy. Jeśli mielibyśmy napęd tylko na przednią oś i manualną skrzynię biegów, to wtedy czekalibyśmy 6 sekund. Jeśli chodzi o spalanie, to podobno średnie spalanie to jest 6,5, natomiast w trasie będzie to poniżej 6, w mieście poniżej 9. Zarówno przyspieszenie, jak i spalanie sprawdzimy w osobnych filmach. Ja dodam tylko, że pojemność baku wynosi 55 litrów. I jeszcze jeden drobiazg, ale warto podkreślić. Popatrzcie, jak wygodne jest miejsce do wlewu, do płynu, do spryskiwaczy. Podchodzisz, nalewasz, nie musisz brudzić spodni o zderzak, ani nic takiego. Drobiazg, a warto wspomnieć. Pomijając względy wizerunkowe, nabywcy silników diesla będą mieli jeszcze jeden problem. Otóż nie ma tam do wyboru ani wersji Quattro, ani automatycznej skrzyni biegów. A gdyby tego jeszcze było mało, to jest jeszcze jeden powód. Popatrzcie na naszą różnicę wysokości. Czy w tak niskim samochodzie dwumetrowiec ma szansę się odnaleźć? Sprawdźmy to. Zajmuje miejsce za kierownicą naprawdę bez problemu. Kierownicę regulujemy w dwóch płaszczyznach. Ona się reguluje w dużym naprawdę zakresie, dzięki czemu ja tu bez jakiegoś długiego ustawiania fotela jestem w stanie zająć miejsce bezproblemowo za kierownicą, zgodnie ze sztuką i jeszcze nad głową zostaje mi, i ja nie żartuję, 3 palce wolnej przestrzeni w tak niewielkim samochodzie. Jedyny problem z punktu widzenia dwumetrowca to są te zintegrowane zagłówki, które niestety nie dają się wysunąć nieco wyżej, więc w moim przypadku one chronią raczej kark niż głowę właściwie. Także to jest jedyny powód do narzekań. No i teraz miejsce z tyłu to będzie oczywiście cyrk, dlatego że jak popatrzycie, tego miejsca z tyłu tam jest tyle co na lekarstwo i nie jest to na pewno dla osoby dorosłej, a tym bardziej dla kogoś, kto ma 2 metry. No ale spróbujmy. Nie wiem, dlaczego ten fotel nie odjeżdża. Być może powinienem to zrobić elektrycznie i cierpliwie poczekać, aż to się przesunie. Do zobaczenia. Moje buty tu się nie mieszczą w wersji odsunięty fotel. Buty oczywiście tutaj nie wchodzą nawet pod fotel, więc ja naprawdę nie mam jak się tutaj odnaleźć. O, może w ten sposób, ale nad głową miejsca praktycznie nie mam w ogóle. Tutaj myślę, że 1,50 m ktoś już będzie miał problem z tym, żeby się wyprostować, więc umówmy się, to miejsce z tyłu to jest tylko takie miejsce do przywożenia, nie wiem, małego dziecka? No też nie, bo małe dziecko wozimy w foteliku, który tutaj się nie zmieści. Zabawne jest to, że widzimy tu z tyłu haczyki, na którym można powiesić, nie wiem, płaszcz dla krasnoludka? Nie wiem, co najwyżej chyba skarpetki. No ale jeśli już ktoś się zmieści, to znajdzie tutaj i podłokietnik, i jak widać kieszonkę na odłożenie jakichś drobnych przedmiotów. No po prostu full wypas, auto rodzinne. Okej. Ja wiem, że zaglądanie do bagażnika w samochodach takich jak Audi TT nie ma wielkiego sensu, ale taki jest mój obowiązek, a więc tak, podnosimy tylną klapę i widzimy 305 litrów pojemności. Moim zdaniem całkiem nieźle jak na samochód typowo sportowy. Pod podłogą znajdziemy jeszcze kilka przydatnych schowków, które w większości są już wypełnione przez różnego rodzaju apteczki, podnośniki. Tu jest też akumulator, czy też zestaw naprawczy tam dalej, bo tutaj nie mamy koła nawet dojazdowego. Mamy tutaj po lewej stronie też wyjście 12 V i taki jeden pasek, którym możemy zamocować drobne zakupy. Zakupy możemy też mocować pod siatką, którą możemy też tu rozciągnąć. Jest taka możliwość. Oczywiście żadnych wielkich haczyków tu nie znajdziemy.
Zwróćcie uwagę na taki element, który zabezpiecza zarówno bagażnik przed oczami ciekawskich, bo to jest część rolety, która akurat tu nachodzi na tą część rolety, a przy okazji, kiedy zamykamy bagażnik i tutaj wystają jakieś rzeczy, no to chronimy w ten sposób naszą szybę, żeby od środka nie została, prawda, na zewnątrz wypchnięta. Jeśli potrzebujemy więcej miejsca, to możemy tak wyciągnąć tą część, półkę, zostawić ją tutaj, jak widać elegancko się mieści na szerokość, a następnie 50 na 50 dzielona tylna kanapa, jeden ruch, drugi ruch i uzyskujemy 712 litrów. Jak na sportowe auto, moim zdaniem całkiem zgrabnie. Jeśli chodzi o zamykanie, to tu mamy z dwóch stron odpowiednie uchwyty. We wnętrzu nowego Audi TT pojawiło się tyle nowości, że w sumie nawet nie wiem, od czego zacząć opowieść. Może zacznę ją od kierownicy. Kierownica jest dosyć ciekawa, bo nie jest do końca okrągła i nawet nie mówię o tym, że tu u dołu wieniec jest spłaszczony, tylko o tym, że u góry ma nieco większą średnicę niż po bokach, czy tym bardziej na dole. A wynika to z tego, że tu mamy przed sobą główny ekran komputera i centralę sterowania wszystkim w tym samochodzie, więc trzeba dać kierowcy jak najwięcej przestrzeni. Stąd tu na górze kierownica ma nieco większą średnicę, co widać najlepiej podczas obracania. Duma nowego Audi TT to ten wielki wyświetlacz przed kierowcą, który zastąpił wszelkie inne wyświetlacze i on może być sterowany z dwóch miejsc. Po pierwsze, tu na lewym ramieniu kierownicy znalazło się wszystko, co niezbędne, aby sterować tym wyświetlaczem. Popatrzcie, tu mamy pokrętło. Tym pokrętłem możemy sobie klikać. Oprócz tego możemy przechodzić w lewo lub w prawo. Oprócz tego zmieniamy też widok. Możemy wycofać się z aktualnego ustawienia i przejść pomiędzy najważniejszymi ustawieniami również w ten sposób. A więc sterujemy tym z kierownicy w całości. Oprócz tego po prawej stronie mamy standardowe dosyć rozwiązanie, chociaż nie do końca. Mamy tu pokrętło. Na pokrętle możemy też wpisywać różne literki podczas wprowadzania adresu. Mamy tu standardowy przycisk menu, czyli po jego naciśnięciu wychodzimy tutaj do głównego menu. Przycisk cofnij, tylko dwa przyciski naokoło i bardzo ciekawe rozwiązanie. Zamiast 4 przycisków są tu takie dwa, które można przychylić do przodu i do tyłu. W ten sposób, kiedy położymy tu rękę i patrzymy na drogę, to zawsze wiemy, znaczy dotychczas nie było wiadomo do końca, na którym przycisku palec leży, a tak to wiadomo, namacamy ten po lewej stronie od pokrętła i do siebie to będzie zawsze przycisk telefon, a od siebie zawsze przycisk nawigacja. Proste, skuteczne, genialne wręcz. Zobaczmy teraz, co możemy znaleźć w poszczególnych opcjach menu. Pierwsza opcja samochód. Po wejściu do tej opcji mamy do wyboru przykładowo listę asystentów, informacje o spalaniu z pamięci długookresowej, tymczasowej, aktualne zużycie paliwa, datę i czas. Idziemy dalej, wchodzimy do następnej opcji dźwięk. Tu wiadomo, możemy sobie ustawiać wszelkie ustawienia, tutaj są dostępne dźwięku. Wychodzimy, idziemy dalej, radio, tutaj już chyba wszystko będzie jasne. Mamy listę stacji do wyboru, są różne opcje na skróty, jak widać można przejść do ustawień dźwięku i tak dalej, i tak dalej. Idziemy dalej, możemy przejść teraz do mediów. Po wyborze tej opcji możemy tutaj wybrać na przykład odtwarzacz Bluetooth. Idziemy dalej, przechodzimy do telefonu. No wiadomo, telefon trzeba było najpierw podłączyć. Kolejna opcja to nawigacja i kolejna to mapa. Może wrócę jeszcze do nawigacji, wejdę do menu nawigacji i tu możemy wybrać, prawda? Możemy tu wybrać różnego rodzaju opcje z historii. Ewentualnie możemy po prostu wpisywać, jak widać tutaj jest sugestie, dokąd pojechać, piszmy to, nie? No więc możemy wpisać, tutaj jest sugestia fast food, bardzo brzydka sugestia moim zdaniem, jak na tego producenta. Może zaproponuję na przykład coś innego, na przykład P.
No i tak dalej, prawda? Wpisujemy plac, następnie dostajemy informację o tym, jakie tam, prawda? O, tutaj wprowadź spację przy pomocy takiego, o, właśnie takiej kreski w prawo. No i ładuje nam się od razu lista wszelkich możliwych, prawda, tutaj adresów, które pasują do tego zapytania. Ok, wróćmy teraz jeszcze tutaj do przycisku, jak widać, rozpoznawania głosu. Wprowadzić cel. Edytuję wpis. Edytuję wpis, nie wiem. Do jakiego kraju chcecie Państwo pojechać? Popatrzcie, jaka pani jest grzeczna. Państwo pojechać. Do Polski proponuję. Nie zrozumiałem nazwy kraju. Proszę ją powtórzyć. Polska. Przyjmuję Polska. Proszę podać mi miejscowość, ulicę i numer domu. Kraków, ulica Zawiła 69. Kraków, ulica Zawiła 69. Czy mam rozpocząć prowadzenie do celu? Zwróćcie uwagę, że najpierw powiedziała ulika, a nie ulica. Nie, dziękuję. Proszę powiedzieć tak, aby rozpocząć prowadzenie do celu, albo nie, aby skorygować swój wpis. Wróć. Dokąd chcecie Państwo pojechać? Proszę bardzo, to jest inteligencja sztuczna. Mówi powiedz tak albo nie, ja mówię wróć, ona też sobie radzi. Dobrze, no to już nie będziemy tu ćwiczyć dłużej. Teraz możecie Państwo... Dobrze, Proszę dobrze, mi wymienić naprawdę. nazwę kraju. Tak, Skoryguj. bardzo grzecznej, Proszę grzecznej powiedzieć pani, polecenie. to ja już dawno nie Skoryguj. widziałem, wszystko Proszę jest, powiedzieć proszę Państwa, a teraz pani już nic nie mówi, dobrze? Zwróćcie Anuluj. uwagę, że podobnie, dziękuję, zwróćcie uwagę, że podobnie jak w Seacie, jak podajemy miasto, to samochód natychmiast to miasto przejmuje. Idziemy dalej. W menu możemy znaleźć jeszcze mapę. Tutaj oczywiście bardzo ciekawa historia, dlatego że samochód jest zawsze online. Tutaj widać znaczek LTE, ściąga dane. Możemy włączyć mapę w tryb satelitarny i wtedy widzimy dokładnie zdjęcia satelitarne wszystkich budynków, które mijamy, co znakomicie ułatwia również orientację, przykładowo w Nowym Mieście. Na tą mapę nakładane są linie pokazujące najważniejsze ulice, również nazwy tych ulic, więc naprawdę wszystko jest super czytelne. Gdyby takie ujęcie mapy było niewystarczające, to zawsze można zmienić to i zobaczyć to jeszcze bardziej czytelnie. Czyli w tej chwili mamy tu niewielki wyświetlacz prędkościomierza i obrotomierza, za to ogromną mapę, która pokazuje to wszystko. Naprawdę można tu z kierownicy również to oddalić, zobaczyć w takim nieco szerszym ujęciu. No, rozwiązane to jest wszystko naprawdę z rozmachem. Co jeszcze możemy znaleźć? Tutaj to jeszcze nie koniec atrakcji, dlatego że przed nami jeszcze jest opcja Audi Connect. Po wejściu dostajemy przykładowo opcje takie. Pogoda. Dobrze, zobaczmy jaka będzie pogoda. Zresztą, momencik, pogoda. Pogoda, o tu jest pogoda, to było ostatnie, zobaczmy, trwa ładowanie treści, on pewnie rozpozna miejscowość, w której obecnie jestem. Skawina, proszę bardzo, w Skawinie 8 na plusie, wiatr taki, owaki. Idziemy dalej, co tu jeszcze ciekawego? Ceny paliw, zobaczmy, gdzie najtaniej zatankować. Na Autocentrum też jest taki serwis, nazywa się Paliwa, też są różne ceny paliw, no i tu widzimy różnego rodzaju informacje, cenniki, możliwość oczywiście odpalenia od razu, przypuszczam, nawigacji, która pozwoli nam dojechać tam i tak dalej. To już nie będę teraz, proszę bardzo, włączać, czytaj, rozpocznie prowadzenie do celu, więc możemy od razu jechać i, prawda, tankować. No ale nie będziemy tego robić. Zamiast tego popatrzymy, co jeszcze jest w Audi Connect. Mamy tu, momencik, teraz muszę wycofać i jeszcze raz wycofać. Informacja o miejscach parkowania też działa, wiadomości online, owszem, działa, można tu wejść i poczytać coś ciekawego, na przykład przed 21 minutami, tutaj mamy mamy na przykład coś o astronautach,
Proszę bardzo, wchodzimy. Co ciekawe, to wszystko można przeglądać i czytać nawet podczas jazdy. Co prawda samochód lojalnie ostrzega, że nie wolno tego robić, ale jednak wszystko pokazuje. Oczywiście City Events, informacje o podróży, Facebook, Twitter, proszę bardzo, informacje o locie nawet, więc można tu pewnie wprowadzić, nie wiem, numer lotu i wszystko zostanie pokazane. No, cudowny system, naprawdę przyjemnie się z tego korzysta. No i ostatnia opcja to ustawienia, no i tu standardowo, prawda, ustawiamy różnego rodzaju podstawowe informacje na komputerze. W każdym razie jest naprawdę dobrze. W samochodach sportowych schowki są często traktowane po macoszemu, ale nie w Audi TT. Popatrzcie, tutaj znalazło się miejsce na niewielką butelkę wody. Przed pasażerem znajduje się całkiem pojemny schowek na różne drobiazgi. Tu przed kierowcą również jest fajnie otwierający się i zamykający się schowek, który jest naprawdę dość pojemny, podświetlany. Mamy tutaj, jak widać, wyjścia USB. Mamy tu również możliwość schowania, jak widać, telefonu komórkowego. Zresztą to nawet się nazywa phone box, więc możemy tu ładować przy okazji telefon. Oprócz tego mamy schoweczek tu wystarczający na jeden kubek, a tu po otwarciu widzimy miejsce również na drugi kubek, tak żeby nikt nie powiedział, że jakby nie ma tutaj miejsca na drugą kawę. Ciekawostką jest to, że dopiero tu znalazło się miejsce na wyjście 12 V, co nie jest zbyt wygodne, jeśli chcemy podłączyć coś, co ma gdzieś tutaj wisieć tuż przed szybą, więc tutaj przez cały, prawda, przez cały samochód musi lecieć kabel. To akurat dałbym na minus. No a popatrzcie, coś jeszcze, tu na plus. W tej samej kieszeni po lewej stronie udało mi się, nie bez problemu, ale udało mi się zmieścić 1,5-litrową butelkę wody. Podejrzewam, że producent nawet nie wie, że tu się mieści 1,5-litrowa butelka wody. Ja właśnie udowodniłem, że owszem, da się ją tutaj schować. Także jest naprawdę dużo bardziej praktycznie w środku niż mógłbym się spodziewać, wsiadając do typowo sportowego niewielkiego samochodu. No i na koniec sprawdźmy może jakość tworzyw. Zacznijmy od szarpania uchwytu. Uwaga! Minimalnie się odkształca, praktycznie nie wydaje dźwięków, jest dobrze. Jeśli chodzi o tworzywa, to naprawdę, uwierzcie mi, jest również dobrze. Tworzywa są miękkie, tutaj wszędzie są miękkie. Również tutaj coś słyszę, że skrzypi niestety. Tutaj mamy również mięciutko, schodzimy niżej, uwaga, schodzimy jeszcze niżej, wciąż jest miękko i przyjemnie. Tutaj mamy już skórę, po tej stronie mamy już aluminium, tu mamy bardzo przyjemny w dotyku taki fajny plastik, tu mamy również metal i dopiero gdzieś w strefie już niewidocznej tak naprawdę gołym okiem, bo trzeba się schylić, bo tu też mamy ciekawy plastik, który jest przyjemny w dotyku i też ładny. I dopiero, nie wiem, ileś tam pięter niżej widzimy ten standardowy, taki twardy plastik, który jest w innych samochodach, prawda, znacznie wyżej. Tutaj jest on dopiero gdzieś na dole, gdzie już naprawdę oko nie sięga. Na drzwiach sytuacja jest podobna. Tutaj nie jest to tworzywo może zbyt miękkie, ale trochę się ugina, więc nie jest źle. Boczki są skórzane, przyjemne. Po lewej stronie jest całkiem miękki podłokietnik. Tutaj dopiero odtąd zaczyna się twarda skorupa. Po prawej stronie podłokietnik bardzo miękki i proszę bardzo, da się go również przesunąć bardziej do przodu, a więc od strony tworzyw, jakości, wykończenia to Audi TT tutaj też nie pozostawia zbyt wiele do życzenia. Jeszcze jedna ciekawostka dotyczy nawiewów i klimatyzacji. Zwróćcie uwagę, że nawiewy są, ale przycisków do sterowania klimatyzacją nie ma. Okazuje się, że przyciskami są tutaj środki tych nawiewów. Zwróćcie uwagę, teraz się pokazały tu odpowiednie ustawienia. To są zarówno pokrętła, czyli możemy zmienić siłę nawiewu, jak i przyciski, czyli możemy włączyć czy wyłączyć klimatyzację. Tu ustawiamy temperaturę, co ciekawe, to jest jednostrefowa klimatyzacja. Tu wybieramy, prawda, kierunek, tu ustawiamy obieg zamknięty, a na skrajnych nawiewach możemy wybierać ogrzewanie foteli. Więc bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo nowatorskie i takie przy okazji bardzo wygodne.
Gdyby mnie ktoś przed testem zapytał, jaka cecha Audi TT będzie dla mnie najbardziej interesująca, to przed testem odpowiedziałbym, że prawdopodobnie będę największą uwagę zwracał na zegary, na ten wielki wyświetlacz, na nowatorskie sterowanie klimatyzacją, na różne inne gadżety w stylu połączenie z internetem, możliwość ściągania map na bieżąco, zdjęcia satelitarne, fantastyczna nawigacja i inne gadżety. No ale potem wsiadłem do samochodu, wcisnąłem głębiej gaz, przejechałem parę zakrętów i stwierdzam, że ten samochód nawet na zimowych oponach o dosyć wysokim profilu jeździ fantastycznie. Żeby nagrać ten odcinek, ja musiałem znaleźć najrówniejszą drogę w Krakowie, dlatego że samochód podskakuje nawet na tych oponach i jest tak twardo zawieszony, co akurat w tym samochodzie jest zrozumiałe, ale w efekcie jeździ po prostu bosko. Trzyma się drogi jak przyklejony, jak próbowałem go w szybszym zakręcie dokręcać mocniej, sprowokować go, żeby cokolwiek się stało w tym aucie. Co najwyżej zaczynają piszczeć opony, ale to tak późno, że ja już myślałem, że ja już będę jechał bokiem, tymczasem jadę sobie dalej, słyszę pisk opon, nawet nie miga kontrolka kontroli trakcji. Tutaj nic się nie dzieje tak naprawdę w tym zakresie, w którym by się człowiek spodziewał, że już samochód będzie pod wrażeniem. Nie, to kierowca jest pod wrażeniem, samochód robi swoje, nawet na tych zimówkach. Do tego jeszcze dźwięk, prawda, przygazówki podczas przyspieszania to jest naprawdę fantastyczne. Zresztą posłuchajcie sami. Skrzynia biegów działa bardzo szybko, precyzyjnie, w zasadzie tutaj nie można mieć do niej żadnych uwag. Układ kierowniczy przyjemnie ciężki, dokładnie informuje mnie o tym, co się dzieje z przednimi kołami. No i dodajmy do tych wszystkich wrażeń, twardego zawieszenia, układu kierowniczego, odpowiedniego silnika, oczywiście 230 koni, tutaj naprawdę daje radę, quattro. To wszystko składa się po prostu w jedną całość. Mam wrażenie, że nie ma co opisywać tego auta na zasadzie układ jest taki, kierownica jest taka, tutaj prawda, skrzynia biegów jest taka. Całość jest taka, że ten samochód daje ogromną przyjemność z jazdy. Po prostu uśmiech, banan na każdym zakręcie i chęć powtórzenia tego zakrętu natychmiast po tym, jak z niego wyjeżdżam. To jest coś niesamowitego. Do tego mamy jeszcze, prawda, system Audi Drive Select, możemy tu wybierać tryb Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, Individual, więc wybieramy, dobieramy odpowiednie i odpowiednio też reaguje inaczej. Skrzynia biegów reaguje inaczej, kierownica inaczej reaguje, pedał gazu, silnik, więc samochód na każdy nastrój, na każdą okazję, a jeśli mamy nastrój na ostrą jazdę, to będzie Pan zadowolony. Nowe Audi TT możemy mieć za 160 000 złotych i w tej cenie mamy wybór. Możemy dostać albo silnik diesla, albo silnik benzynowy. 184 konie kontra 230 koni. Wybór wydaje się być prosty. Dodam tylko, że w tej cenie mieści się napęd na przednią oś i manualna skrzynia biegów. Jeśli chcemy dokupić do tego auta S-Tronic, to dopłacimy 10 000 złotych, a topowa wersja z silnikiem benzynowym Quattro i S-Troniciem kosztuje 183 600 zł. I tyle właśnie kosztowałby nasz testowy model, gdyby nie dokupiono do niego kilku dodatków. Posłuchajcie, jaka jest lista dodatkowego wyposażenia. Audi Parking System na tył, asystent świateł drogowych, tempomat, Bank Olufsen, MMI Navigation, Auto Alarm, Audi Drive Select, Full LED reflektory przednie, pakiet S-Line Exterior, tapicerka skórzana Alcantara, fotele sportowe typu S, elementy dekoracyjne w fotelach sportowych Antracyt, kierownica sportowa trójramienna ze spłaszczonym wieńcem, wielofunkcyjna, Isofix, ogrzewanie przednich siedzeń, pakiet skórzany, obręcze ze stopu metali lekkich, których akurat nie mamy. Audi Extensive, program serwisowy 5 lat, 100 000 km, lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową, z czujnikiem deszczu i świateł mijania, pakiet oświetlenia, pakiet schowek, cyfrowy odbiór stacji radiowych i pakiet sportowy S-Line. Finalna cena 257 940 zł. Witamy w świecie Audi.
Testowanie Audi TT nie było dla mnie prostym zadaniem, a to dlatego, że jeśli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, to wiecie, ja zawsze muszę znaleźć jakąś wadę. A w tym samochodzie jest to niezwykle trudne, bo samochód jest ładny, szybki, ma napęd na 4 koła, ma skrzynię szybką S-Tronic, jest niesamowicie dopracowany w środku, jest bardzo nowoczesny w środku i świetnie brzmi. No i dla chętnych ma długą listę wyposażenia dodatkowego. No ale żeby tradycji stało się zadość, powiem tak, ma za mało miejsca z tyłu, a lista wyposażenia dodatkowego jest bardzo, bardzo droga. No, udało się. A teraz czekamy na wersję na letnich oponach, koniecznie TTS, koniecznie Cabrio. Jeśli znajdziemy taką w parku prasowym, koniecznie Wam ją pokażemy. Być może już wiosną. Teraz test widoczności. Słupek A jest dosyć gruby, ale znajduje się daleko od oczu kierowcy i nie jest zbyt mocno pochylony, szczególnie jak na auto z tego segmentu, więc nie przeszkadza przy parkowaniu. Dodatkowo widoczność zwiększa tutaj ta przestrzeń między lusterkiem a słupkiem A. Lusterko jest dosyć szerokie, widać w nim wszystko co trzeba. Górna krawędź przedniej szyby dość wysoko, natomiast wewnętrzne lusterko jest już zdecydowanie za nisko i wycina tutaj część horyzontu. Po prawej stronie słupek A, jak widać, nie jest wiele szerszy, więc tutaj wciąż mamy tą przestrzeń między lusterkiem i słupkiem A. Jest dobrze. Za przednim fotelem tu coś widzimy jeszcze w tym takim trójkąciku, a poza tym z tyłu mamy jedną wielką szybę, która jest oczywiście pochylona pod sporym kątem i tak do końca nie wiadomo, gdzie się kończy ten samochód, szczególnie kiedy mamy, tak jak widać, podniesiony spoiler. Specjalnie to zrobiłem. No i teraz jeśli uruchomimy silnik i włączymy bieg wsteczny, to w tym naszym samochodzie akurat nie ma tu kamery cofania, ale mamy, jak widać, taki zestaw czujników, które wykrywają właśnie inne auto za nami. Możemy tu delikatnie wycofać. Widać tu odpowiednią reakcję i zwróćcie uwagę, że kiedy jedziemy z niewielką prędkością do przodu, tutaj odpowiednio linie się wyginają. Oczywiście jak włączymy bieg wsteczny, to sytuacja jest identyczna. Widzimy dokładnie, gdzie wycofamy i po jakiej takiej trajektorii. Jak na niewielkie auto, które ma 2505 mm rozstawu osi, Audi deklaruje całkiem sporą średnicę zawracania, 11 metrów, ale zobaczmy, jak to wyjdzie w praktyce. I jak widać, po wyprostowaniu samochodu jesteśmy minimalnie jeszcze na krawężniku po prawej stronie, więc faktycznie jak na rozmiar samochodu mogłoby być lepiej, ale chyba dramatu też nie ma. W nocy Audi TT również przekonuje do siebie. Podświetlone są wszystkie standardowe przyciski, podświetlone nawet są łopatki do zmiany biegów. Pod kierownicą również wszystko jest podświetlone. Oczywiście te małe ekrany na nawiewach do sterowania klimatyzacją. Mamy tu na środku również wszystkie przyciski odpowiednio, wszystko podświetlone. Zwróćcie uwagę na starannie podświetlone drzwi. Mamy tu podświetlenie na klamkach. Przy uchwycie taki całkiem spory pas podświetlenia ambientowego. Mamy podświetlone również schowki i na głośnikach mamy takie wyraźne białe kreski. Po prawej stronie pokażę tu drzwi w całości. Jak widać, całkiem sporo się tutaj dzieje. Na środku również, spójrzcie, jest dobrze podświetlone lodowym światłem. Oczywiście jeden schowek. Tu po łokietniku mamy drugi schowek podświetlony przy pomocy tutaj źródła światła przy wyjściu 12 V. Centralna część jest, jak widać, podświetlona takim łagodnym czerwonym światłem, które pada spod sufitki. Tu mamy dwie diody, które rzucają odpowiednie światło. Tak więc, no jeszcze można dodać, że mamy podświetlenie również na miejsce na nogi. Także w nocy Audi TT jest naprawdę na takim samym poziomie jak i za dnia. Światła z tyłu, reflektory i bagażnik. Droga krajowa, światła drogowe, jak widać po lewej stronie
jaki odpowiedni segment jest wyłączany, aby nie oślepiać kierowcę nadjeżdżającego z naprzeciwka. Teraz on przejechał i znów mamy światła drogowe na całej szerokości. Także światła full LED tutaj sprawdzają się w nocy podczas jazdy naprawdę doskonale. Jazda po mieście i jazda autostradą. Praca skrzyni biegów w trybie manualnym z 5 na 4. Z 5 na 6. Z 5 na 3. I kickdown przy 70. Wyciszenie na postoju. (43,9). Ostatnio w komentarzach ktoś napisał, że powinniśmy sprawdzić, czy samochody mają czujnik przy zamykaniu automatycznym szyby, który by zabezpieczał przed przytrzaśnięciem ręki, głowy, może ucha. Więc postanowiliśmy to sprawdzić, a że jesteśmy z natury bardzo ostrożni, postanowiliśmy zacząć od takiego oto patyczka. A więc uwaga, test na przykładzie Audi TT. Działa.